Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku Zabytków Techniki. Jest mi jednocześnie bardzo miło poinformować Was, że wraca pewna regularność na kanał. Mam sporo pomysłów, mam mnóstwo zarejestrowanego materiału. Zapraszam więc od razu na kolejne spotkanie za 3 tygodnie i z taką częstotliwością te filmy, myślę, będą pojawiać się przez dłuższy czas. Może nawet momentami częściej. Będzie sporo o naszych rodzimych produktach, o dużym, rodzimym zakładzie elektronicznym, ale jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj tematem, który nas tutaj gromadzi, jest ten niezwykły zestaw głośnikowy Bose 901. Konstrukcja niezwykła. Powiedziałbym, że nawet kontrowersyjna. Ona wzbudza wśród miłośników audio, powiedziałbym wręcz takie skrajne emocje. Znajdziecie na YouTubie wiele filmów, które są zatytułowane "Dlaczego audiofile nienawidzą Bose 901?". To aż tak. Na pewno jest to konstrukcja, jest to wyrób, który odcisnął swoje piętno na tej branży. Produkowane były bez przerwy od roku bodajże 1968 do 2017. Dlatego myślę, zasługują na opowiedzenie tej historii. Całą tą dzisiejszą opowieść możemy podzielić na kilka części. Jak wspomniałem, kolumny zostały odnowione, ale nie zdecydowałem się na odcinek z cyklu Zabytkowe Zrób to sam i nie chciałbym za bardzo omawiać tych wszystkich prac, które wykonałem, bo one są takie same jak prace przy innych projektach. Nowością było tutaj tylko klejenie liści forniru na gorąco. Polega to na tym, że korpus kolumny smaruje się klejem stolarskim takim typu Wicol. Podobnie liść forniru, potem należy poczekać, aż klej wyschnie, a następnie przykładamy liść na miejsce i prasujemy go żelazkiem. Tu tylko trzeba mieć na uwadze to, że taki prasowany liść dość mocno się kurczy, więc trzeba to zrobić z odpowiednim zapasem i na przykład w takich miejscach jak to, które są ograniczone z 3 stron inną płytą, no jest to na gorąco wręcz nie do zrobienia, więc niektóre płyty były oklejone na zimno. Zdjęcia z tych prac będą ilustrować moje wypowiedzi, natomiast jakby nie chcę się w to za bardzo zagłębiać. Na pewno kolejną częścią będzie historia firmy Bose, może niezbyt szczegółowo i dogłębnie opowiedziana, bo takich informacji jest w internecie mnóstwo, łatwo to można znaleźć i do tych szczegółów dotrzeć, jeśli kogokolwiek to interesuje. Na pewno co nieco chciałbym powiedzieć o samych tych kolumnach, o ich konstrukcji i działaniu. No i nie ukrywam, że bardzo się cieszę na ten moment, kiedy będę testować te głośniki, ponieważ one są w pełni sprawne, działające. Podobno działają w sposób niezwykły i jakiś niezwykły dźwięk się tutaj ma roztaczać. Postanowiłem, że nie będę tego próbować przed nagraniem, że chcę po prostu zarejestrować swoją reakcję. Jest oczywiście dzisiaj mnóstwo miniaturek na YouTubie reklamujących filmy z takimi niezbyt mądrymi minami twórców i to z ubolewaniem muszę stwierdzić, że dzieje się też w przypadku kanałów, które ja sobie bardzo cenię, uważam za profesjonalne i które są dla mnie inspiracją. Ja tą drogą nie chcę iść, ale jeśli rzeczywiście ten dźwięk ma być tak niezwykły, to myślę, że warto to utrwalić i zarejestrować taką niekłamaną reakcję. Zobaczymy, czy tak będzie. A teraz kilka słów wprowadzenia. W ogóle może zacznę od tego, że bardzo dziękuję panu Mirosławowi Walusiowi, który jest takim spiritus movens tego odcinka i dzięki niemu to wszystko powstało. On swoimi działaniami spowodował, że wszedłem w posiadanie tych kolumn i można było to wszystko zrealizować. On mi podpowiedział, żeby wykorzystać jako podstawy
tych głośników elementy, uwaga, hockerów, stołków barowych. Oryginalnie bardzo podobne podstawy były w komplecie z tymi głośnikami. Ten zestaw akurat był pozbawiony tych podstaw. Natomiast podobno nie były te oryginalne podstawy zbyt stabilne i zbyt bezpieczne, a głośnik jest ciężki i mogłoby to być niebezpieczne na przykład dla małych dzieci. Słusznie pan Mirek zauważył, że skoro taki stołek barowy jest w stanie utrzymać mężczyznę słusznych gabarytów w stanie niekoniecznie stabilnym, to taką kolumnę też utrzyma i potwierdzam, że tak w istocie jest, udało się i stoją stabilnie. Od pana Mirka Walusia też są te urządzenia. Co to jest, dlaczego się tu znajduje i co ma wspólnego z całą resztą, opowiem w trakcie, a teraz już przechodzimy do samej firmy Bose. Wspomniałem, że mam sporo nagranego materiału z naszego rodzimego rynku i muszę powiedzieć, że jest pewna cecha wspólna. Zresztą ja już od kilku lat spotykam się z tymi ludźmi, którzy różnego rodzaju sprzęt tworzyli, budowali, konstruowali i jest pewna cecha wspólna, a mianowicie to są zawsze ludzie z wielką pasją, z wielką ciekawością świata, z wielką pomysłowością, żeby coś wokół siebie zmieniać. I takim człowiekiem był pan Amar Gopal Bose. Ten człowiek urodził się w roku 1929 w Pensylwanii, w Stanach Zjednoczonych. Jego tatą był Hindus, imigrant z Indii. Mama była rodowitą Amerykanką. Tak się złożyło, że ze względu na swoje pochodzenie tata zajmował się importem różnych towarów z Indii do Stanów Zjednoczonych, a młody Amar od najmłodszych lat w jakiś sposób interesował się techniką, elektroniką. Interesowały go kolejki elektryczne, takie zabawki. Bardzo go to ciekawiło. W pewnym momencie zaczął naprawiać takie kolejki, także dla innych ludzi i słuchajcie, kiedy miał 13 lat, to rozpoczął już pewien mały biznes. Otóż korzystając z tego, że tata miał kontakty w różnych sklepach, gdzie te swoje towary sprowadzał, to udało mu się załatwić, żeby w tych sklepach porozkładać swoje ulotki z ofertą naprawy, no właśnie kolejek, ale też radioodbiorników. I już w wieku lat 13 robił to za pieniądze, a nawet wydarzyło się coś takiego, że wybuchła II wojna światowa. Ten biznes ojca się załamał i młody Amar utrzymywał wręcz rodzinę. Oczywiście z czasem to wszystko się rozwijało, narastało. Na studia poszedł do słynnego Massachusetts Institute of Technology, chyba najsłynniejszej politechniki na świecie, i przez całe życie interesował się muzyką, interesował się audio. W tamtych czasach zadziwiało go to, że muzyka tak pięknie brzmi na żywo, a kiedy się jej słucha nawet na najlepszym, jak na tamte czasy, sprzęcie odtwarzającym, to jest to jednak zupełnie co innego. I to chciał zmienić. Chciał znaleźć rozwiązanie, żeby ten dźwięk reprodukowany przez urządzenia był jak najbardziej zbliżony do tego rzeczywistego. Kiedy skończył studia, to wydarzyła się kolejna ciekawa rzecz, ponieważ rozpoczął pracę jako wykładowca na tej uczelni i właściwie nie bardzo chciał to robić. Plan miał taki, że może 2 lata popracuje i wystarczy. W rezultacie był tym wykładowcą przez 45 lat i przez całe życie z tą uczelnią współpracował. W roku 1964 powstaje Bose Corporation i no nie mogę tego inaczej określić, rozpoczyna się od razu z grubej rury, od współpracy z armią, z agencjami rządowymi, z NASA. Bardzo poważne projekty, prawdopodobnie wynika to z kontaktów z tą uczelnią MIT.
ale jednocześnie wieczorami panowie już pracują nad domowym sprzętem audio. Mówię panowie, bo od razu zatrudnionych zostało 2 inżynierów, a jakże z tej samej uczelni, czyli panowie Sherwin Greenblatt i Tom Freschel. I chodziło właśnie o opracowanie czegoś, co pozwoli odtwarzać tą muzykę na poziomie podobnym do rzeczywistego. Panowie słuchali koncertów. Zaczęło się od nagrywania tych koncertów za pomocą specjalnego sprzętu. Stworzyli coś w rodzaju modelu ludzkiej głowy. No i później były różne koncepcje i wreszcie powstał pierwszy produkt, czyli zestaw głośników o nazwie 2201. Bardzo specyficzna konstrukcja o kształcie 1/8 sfery. Tam podstawą był taki model idealnego źródła dźwięku, które jest po prostu pulsującą sferą. Chodziło o to, żeby dźwięk był generowany z tego źródła sferycznego, żeby jednocześnie do użytkownika dochodził i ten oryginalny dźwięk, i ten odbity od ścian, bo tak się przecież dzieje w sali koncertowej. Na tej przestrzeni 1/8 sfery umieszczono 20 jednakowych głośników i trafiło to do komercyjnej sprzedaży. Podobno brzmiało bardzo dobrze i podobno o to chodziło, no ale okazało się to rozwiązaniem dość niepraktycznym, ponieważ 2 takie wycinki sfery trzeba było umieścić w 2 narożnikach pokoju odsłuchowego, co nie było zbyt łatwe i zbyt wygodne, więc ten produkt szału na rynku nie zrobił, ale wyznaczył pewien kierunek i tą drogą panowie poszli, a drugim produktem, który powstał, jest właśnie ten Bose 901. Ten wyrób zadebiutował jesienią 1968 roku, a wiosną tego samego roku szeregi firmy Bose Corporation zasilił pan John Wawrzonek. Jak słusznie się domyślacie, jest to z pochodzenia nasz rodak, także absolwent Massachusetts Institute of Technology, student, kolega pana Bose'a z uczelni. I człowiek, który wiele lat spędził pracując przy tych kolumnach, bo tak jak wspomniałem, one tam około 50 lat były produkowane w iluś odsłonach, w iluś generacjach. Pan Wawrzonek, jak sam o sobie pisze, był pierwszym inżynierem w firmie Bose dedykowanym do głośników. I co ciekawe, ten pan do dzisiaj jest obecny w internecie. Gdzieś tu w opisie umieszczę odnośniki, można go znaleźć na Facebooku, prowadzi swoje strony internetowe, bo jego drugą pasją okazała się fotografia. Więc zachęcam też do powertowania. W ogóle tam sporo było imigrantów w tej firmie pochodzących z różnych krajów, chyba generalnie jak to w Stanach Zjednoczonych. O co chodziło z tymi kolumnami? Po pierwsze, jak myślicie, który z tych zestawów, która z tych kolumn jest zwrócona do Was frontem? Otóż ta. To jest właśnie niezwykłość tego rozwiązania. Ta kolumna składa się z 9 jednakowych przetworników szerokopasmowych. Tutaj nie ma żadnej zwrotnicy, żadnego dzielenia pasma, a założenie jest takie, że słuchacz ma odbierać dźwięk odbity od ścian. Chodziło o to, żeby stworzyć jak największą, jak najszerszą scenę. Tego podobno brakowało panu Amarowi Bose w standardowych zestawach stereofonicznych. Zawsze odczuwał to jako zawężone, w ogóle nieprzystające do tego, co można usłyszeć na koncercie. Jednocześnie wraz z całym zestawem należy stosować korektor. Nie jest to taki typowy korektor graficzny, gdzie sobie ustawiamy korekcje dla różnych pasm. Tutaj jest to dostrojone do tak zwanej złotej krzywej
Golden Curve firmy Bose. Ponoć jest to nawet jakaś inspiracja dla dzisiejszych systemów DSP, włącznie z systemem Dolby Atmos. Chodzi o to, żeby zaprząc jak gdyby pomieszczenie, w którym ta muzyka i ten dźwięk jest odtwarzany, właśnie do tego procesu odtwarzania. Myślę, że karierze tego wyrobu pomogła taka dobra, dość entuzjastyczna recenzja autorstwa pana Juliana Hirscha, która ukazała się w Hi-Fi Trio Review w roku 1968, a był to człowiek znany z takiej swojej rzetelności, z wyważonych recenzji i takich wzbudzających zaufanie. Pewną miarą sukcesu tego rozwiązania był też fakt szybko zarejestrowany przez firmę Bose, że te właśnie kolumny zaczęły być wykorzystywane przez muzyków na scenach jako kolumny odsłuchowe i w ogóle nagłośnieniowe. Temat szybko podchwycono i powstała wersja taka profesjonalna, właśnie nagłośnieniowa głośników kolumn w tym kształcie. No i chyba z punktu widzenia dzisiejszych czasów jasno tu widzimy po tych 50 latach produkcji, że był to sukces, było to trafione rozwiązanie. Kończąc tę opowieść o kolumnach Bose 901, warto wspomnieć, że w generacji trzeciej pojawiły się specjalne przetworniki, głośniki opracowane przez firmę Bose. W zasadzie oni nie chcieli wchodzić w produkcję przetworników, ale skoro nie było na rynku czegoś, czego oczekiwali, to dokonali własnego opracowania. Pojawiły się takie głośniki z helikalną cewką drgającą. Zostało to opatentowane i pozwalało to w jeszcze większy sposób jakby kontrolować ten generowany dźwięk. Teraz chciałbym wrócić troszkę jeszcze przed tymi testami do samej firmy Bose i pana Amara. Czytając jego historię, przekonamy się, że jego własne doświadczenia, takie osobiste, związane z dźwiękiem, często go gdzieś prowadziły do nowych odkryć, nowych opracowań. Kolejnym obszarem, z którym dzisiaj nam się kojarzy firma Bose, jest nagłośnienie w samochodach. Pierwszym takim rozwiązaniem, pierwszą próbą był system Bose 1401, który jakimś tam spektakularnym sukcesem się nie zakończył, ale podobno to z tego powodu, że był to system przeznaczony do montażu w różnych samochodach, nie jako fabryczna instalacja, ale coś, co możemy dodać sobie w dowolnym momencie. A chodziło o to, żeby opracować system przeznaczony do konkretnego wnętrza, do konkretnego samochodu, ale temat gdzieś tam dalej chodził po głowie pana Bose'a i tutaj jest w tej jego historii przytoczona taka rozmowa, spotkanie, które odbył z Jeromem Wisnerem, ówczesnym prezesem MIT. Rozmawiali o takich rzeczach i pan Bose powiedział, że tu jest potencjał, że w samochodzie da się stworzyć znacznie lepszy system nagłośnieniowy niż w domu, bo istnieją trzy bardzo ważne powody, które takie możliwości dają. Po pierwsze, akustykę konkretnego modelu można bardzo dokładnie scharakteryzować. Ona w każdym jednym egzemplarzu będzie taka sama. Znane będzie rozmieszczenie głośników w samochodzie i oczywiście pozycja słuchacza. Rozmowa dobiegła końca, pan Bose udał się w kierunku drzwi, a pan prezes Wisner zadzwonił, wykonał telefon do ówczesnego wiceprezesa General Motors i powiedział mu: słuchaj, myślę, że mam coś dla Ciebie.
Kilka tygodni później Bose Corporation wygłasza prezentację w siedzibie General Motors w Detroit, a po uściśnięciu dłoni zostaje uzgodnione, że firmy będą współpracować nad projektem fabrycznie instalowanego wysokiej jakości systemu dźwiękowego i Bose Automotive rozpoczyna swoją działalność. Później pojawiły się takie pojazdy jak Cadillac Seville z nagłośnieniem Bose'a. Był Mercedes z serii SL z takim nagłośnieniem i cała w ogóle bardzo długa historia. Inna anegdota jest związana z lotem samolotem. W 1978 roku pan Bose leciał z Zurichu do Bostonu i słuchał sobie na pokładzie samolotu muzyki ze słuchawek, które mu dostarczono. Okazało się, że wrażenia były dość słabe. Hałas generowany przez samolot bardzo przeszkadzał i wtedy narodziła się idea aktywnej redukcji szumu, dzisiaj tak doskonale nam znana. A w efekcie tej idei pojawiły się słuchawki, po pierwsze dedykowane dla pilotów samolotowych, oczywiście słuchawki dla pasażerów, dostępne na pokładach samolotów, ale też pojawił się na przykład system nagłośnienia i głośniki zamontowane na pokładzie promu kosmicznego Endeavour. Kosmonauci na przykład określili to w ten sposób, że wcześniejsze głośniki służyły do porozumiewania się, do rozmów między ludźmi, natomiast nie za bardzo się nadawały ze względu na pasmo przenoszenia do odtwarzania muzyki, a te firmy Bose były doskonałe i do jednego, i do drugiego. Myślę, że sukcesu firmy Bose nie trzeba nikomu tłumaczyć. Pan Amar w pewnym momencie stał się jednym z bogatszych ludzi na Ziemi. To, ile nowych rozwiązań wdrożył, to troszkę udało mi się opowiedzieć. Zachęcam do tego, żebyście poszukali więcej, bo to są i te słuchawki z aktywnymi systemami redukcji szumów, także dla wojska, dla amerykańskich żołnierzy. To są przeróżne systemy nagłośnienia domowego. Jedną z takich idei było małe urządzenie, które będzie dawało potężny dźwięk. Pewną kontrowersją dzisiaj jest chyba pochodzący z lat 90. taki zestaw Lifestyle 12, gdzie mamy subwoofer i kilka głośników satelitarnych. Jedni uznali to za coś wspaniałego, inni nie mogli nad tym przejść do porządku dziennego do dzisiaj. Pojawia się wiele teorii, że był to sposób na wydrenowanie rynku, na osiągnięcie jeszcze czegoś u tych użytkowników, którzy już wcześniej firmę Bose znali. Tam zdaje się były jakieś specyficzne działania marketingowe i to dbanie o swój rynek i o swoich klientów. No niewątpliwie w tej branży ta firma odcisnęła mocne piętno i do dzisiaj jest bardzo znacząca. Zakończę może czymś takim, no bo z głośnikami, z słuchawkami, z tego rodzaju systemami ta firma nam się bardzo kojarzy, ale jeśli powiem aktywne zawieszenie samochodów firmy Bose, to co pomyślicie? Otóż był taki pomysł, była taka realizacja i prototyp. Chodzi o aktywne zawieszenie z takim silnikiem ruchu wzdłużnego elektromagnetycznym. Na filmach no, działa to po prostu obłędnie. Możecie w tej chwili ten film zobaczyć i jego fragmenty. Niestety okazało się to chyba zbyt drogie i zbyt ciężkie, zbyt obciążające dla samochodów, żeby jakoś masowo wejść do produkcji, ale ponoć w niektórych luksusowych autach coś podobnego można dzisiaj znaleźć. Także myślę, że niezwykła firma, niezwykły umysł i geniusz pana Amara Bose, a my wracamy do tych naszych głośników, bo chyba przyszedł czas na testy.
No dobrze, moi drodzy, wszystko gotowe. Kolumny podłączone, korektor podłączony. Moim źródłem dźwięku w tym wypadku jest taki streamer zbudowany na bazie Raspberry Pi i przetwornika Proto DAC. Siedzę w swoim salonie, w miejscu, gdzie zwykle słucham muzyki. Przed chwileczką odsłuchałem jeden z utworów, które dobrze znam na tym sprzęcie, na którym zwykle słucham, a teraz mam już podłączone kolumny Bose 901 i wszystko powinno ruszyć. A zatem no, moi drodzy, muzyki nie mogę Wam puścić, bo prawa autorskie, ale to, co słyszałem, no muszę Wam powiedzieć, że spodziewałem się raczej rozczarowania, a tutaj, no może nie jest to jakaś potęga dźwięku i wielka moc, ale jeśli chodzi o tą właśnie scenę, to tu naprawdę słychać wszystko. I wokalistę w samym środku, i coś na skrajach. No, jest też jakaś taka atłasowość tego dźwięku, takie coś bardzo, bardzo przyjemne. No i muszę powiedzieć, że ja mam dość takie niestandardowe wymagania, jeśli chodzi o wysokie częstotliwości, a tutaj nie ma żadnych tweeterów, nie ma głośników na wysokie częstotliwości, a brzmi to wspaniale. Na pewno muszę znacznie dłużej tego wszystkiego posłuchać. No, myślę, że Bose 901 to jest coś. I z tym Was zostawiam. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i poddaję pod Waszą rozwagę to rozwiązanie, ten wyrób. Zobaczcie, moi drodzy, o czym nieomal zapomniałem. To tylko pokazuje, jak długo ten film powstaje, jak długo zeszło mi się z tymi kolumnami. Oto jest oryginalna płyta Mercury Records, płyta testowa ze specjalnie dobranymi utworami, wydana w celu przetestowania głośników Bose 901. Co ważne, ta płyta nigdy nie była otwierana. To rozpakowanie stanie się tutaj w tej chwili. Nie wiem, kiedy ona była wydana, ale wygląda na to, że kilka lat już ma. Tu jest nadrukowany list, jaki wystosował szef Mercury Sound do pana Amara Bose'a wraz z tą płytą. Jest tutaj data 1970. No to odpakujmy. Płyta odpakowana. Możemy zobaczyć, co
znajduje się wewnątrz. A za płytę, jak i za cały odcinek bardzo serdecznie dziękuję panu Mirosławowi Walusiowi. A więc przed nami druga część testów zestawu Bose 901, tym razem za pomocą oryginalnej płyty testowej. Mam nadzieję, że ten korektor, który znajduje się w zestawie, zadziała też z gramofonem. Do dzieła więc. No tak, dzisiaj zachwytu na twarzy jakby mniej, chociaż scena wciąż jest bardzo przestronna i wiele tu słychać. Natomiast mam wrażenie, że ten dźwięk z gramofonu jest zbyt krystaliczny, zbyt przesunięty w stronę wysokich tonów, chociaż o dziwo przy orkiestrze symfonicznej trochę tej mocy basowej było czuć. Natomiast myślę, że to przesunięcie w stronę wysokich tonów, w te głębokie detale, to może być spowodowane konfiguracją sprzętową, bo ja tu mam wzmacniacz z wbudowanym przedwzmacniaczem gramofonowym, więc korektor znalazł się bezpośrednio między gramofonem a tak naprawdę przed wzmacniaczem gramofonowym i może tu jest pewien problem. Może byłoby lepiej, gdyby korektor znalazł się za wzmacniaczem gramofonowym, a przed właściwym wzmacniaczem, ale tego niestety nie mam jak sprawdzić, więc ocena pozostaje nieco bardziej dwuznaczna od tej poprzedniej. Dziękuję bardzo.